pograniczu Płaszczyna i Gdyni rozpoczynamy podróż. Dzisiaj będzie do pokonania ładny kawałek, bo około 50 km. Trochę późno rozpoczynam. Trochę późno rozpoczynam podróż, bo to jest już, która to? No, 12. Miałem o 11 grać, no trudno. Godzina w plecy, ale 50 km do 18 powinien zrobić, bo o 18 robi się ciemno. Także nie będzie przerw, bo jadę teraz na pole kempingowe, gdzie będę miał prąd, więc tam dopiero naładuję rower. Także jest szansa to załatwić w 5 godzin. No to ruszam. No, godzina 11:25, a ja przyjechałem 10 km. Także nie jest źle, być może do tej 5 dojadę na miejsce. Bo jeszcze trzeba będzie liczyć przerwę jedną na drugie śniadanie.
Pewnie niektórzy rozpoznają to miejsce. To jest przystanek, który jest 20 km od domu. Czyli przejechałem już 20 km, a jest 13:10. No, nieźle. Powiedzmy 19 na godzinę jak na razie, no ale później jeszcze się trochę obniży. Tutaj dużo pod górę było. Tam też jeszcze będzie trochę pod górę, a później więcej w dół niż w górę. Ale teraz nie będę przerwy robił, dopiero w Kartuzach, gdzie będzie 30 km. Tam dopiero przerwę zrobię.
No, zgłodniałem, także nie mogę czekać aż do Kartus, chociaż to tylko jakieś 15-20 minut stąd. No, przerwę robię przy samej drodze, bo tylko zjem i jadę dalej, żadnego tam ładowania czy coś. Więc nie chcę dalej odjeżdżać i tam rozstawiać się. Przejechałem prawie 28 km, a jest 13:40 dokładnie. 28. No zostało 22. 13, to jest 14 ruszę. Godziny, tak? Nie, 2,5. No tak, do 17 to jeszcze zakupy w sklepie, także do 17 na miejscu. No to jedziemy. Dzwoniłem właśnie do tego, na pole kempingowe, jest czynne. Więc śmiało można jechać.
Miejsce, przy którym się zatrzymałem, nazywa się Złota Góra. Przejechałem 44 km, a jest godzina 15:20. Do przejechania jeszcze tylko 6 km. Jest 16:20, ale byłem tutaj już o 16:10. Tylko spytałem się właścicieli, czy mogę tutaj sam wejść na pole, bo tutaj koniki się pasą. Jakie ładne. No ale nie będziemy sobie przeszkadzać nawzajem pewnie. Więc jakoś dojdziemy do porozumienia.
No jutro tutaj ten kawałek wciągnąć będzie ciężko, ale może gospodarz pomoże. Tu wszędzie jest taki dosyć spory spadek i trudno by mi było ustawić. No chodź, tak, to by być, tak. No tak. Trudno było mi ustawić, więc pomyślałem, że tu sobie ustawię pod tą wiatą. Odsunąłem trochę tą taśmę, później zsunę na dół, bo to pewnie przeciwko koniom. I wejdę tutaj, tu jest równo. No, tu jest. Tylko ja. Teraz tylko zastanowić się. Tu, chyba tutaj. Bokiem zostawi się. Tutaj będzie dobrze, okej.
No i ja tutaj się rozpakowuję. O, powoli. Przyczepa rozstawiona pod daszkiem, a jakże? A tu dookoła koniki. Wszędzie koniki. I jeziorko. Może pójdę. Zobaczę, czy jest wystarczająco zimna woda, żeby się wykąpać. No, koniki sobie poszły do stajni. A ja tu zostałem sam. Ale już rozpakowałem wszystko, zakupy pochowałem, wszystko poukładałem. Teraz tylko usiąść i przygotować sobie kolację. No i tak to wygląda tutaj moje miejsce. Tutaj jestem na pomoście. Jeziorko radońskie. Tam jest przesmyk między jeziorami raduńskimi, górne i dolne. Nazywa się ten przesmyk Brama Kaszubska. A tutaj jest kemping Kamienny Dół. No, uporałem się ze wszystkim. Wszystko podłączone, ładuje się. Rower się ładuje. Woda jest już w zbiorniku nalana. I
należałoby teraz chyba zacząć gotowanie. Może jeszcze nie będę grzał tutaj, bo jest 9,5 na zewnątrz, 13,5 w środku. Ja myślę, że jak będę trochę gotował, to się podniesie temperatura o parę stopni, więc nie będę teraz paliwa tracił na podgrzewanie. No bo tak w miarę tutaj się czuję. Ja mam przecież tylko tą bluzkę z krótkim rękawem i to jest bez żadnej podpinki, tak? Także lekko jestem ubrany, a wytrzymuję tutaj. Ostygłem, więc zabieram się. Zrobiłem trochę udoskonalenie, o właśnie gumki tutaj przymocowałem, żeby po otwarciu nie wypadało mi wszystko, bo zwłaszcza te garki, tak? No i dzisiaj myślę, to co? O, zatyczka od komina zdjąłem, żeby później jak rozpalę tutaj, żeby nie trzeba było znowu wychodzić tam i otwierać. Dzisiaj danie tureckie. Kebab z warzywami. Kurde, czegoś takiego jeszcze nie kupowałem. Ciekaw jestem, co to jest. Bułeczki do tego kupiłem. Myślę, że może być całkiem niezłe. Zobaczymy. W związku z tym, że ostatnio te garki się nie sprawdzały, kupiłem takie najtańsze z tych takich z grubym dnem. Zobaczymy, jak się sprawdza. Też nierdzewna stal. No zobaczymy, czy nierdzewna, ale tak było napisane. Tylko że to jest ten prosto z fabryki, to może najpierw zagotuję wodę, tak? W tym wyleję i później dopiero zagotuję, bo jeszcze nie używany był. No a tu koniki jeszcze chodzą. Kilka sztuk zostało. No tak, ale teraz muszę ten kartusz podłączyć i otworzyć drzwi. Bo jest nowy, jeszcze nie podłączony. No i dobrze. O, tutaj zrobiłem też udoskonalenie pewne. Mianowicie taką barierkę. Chodzi o to, żeby tutaj się garnek podpierał. Żeby nie był skory przechylić się na tą stronę, tak? Tutaj o, jest idealnie na brzegu. Z tym, że jak tak są większe, ciut większe, patelnię mam trochę większą, no to wystaje. Chodzi o to właśnie, żeby tutaj mi nie przewrócił się na tą stronę czasami. No tak. Przecież najpierw trzeba na buty odkręcić.
Wow! Nagrzała się rączka. Bardzo. No niedobrze. Rączka nie powinna się przeżywać. No dobrze. To myślę, że trochę ostygła. Myślę, że to gotowe jest do gotowania. Kebabu to tu niewiele jest. Są prawie same warzywa, ale chyba trzeba na oleju zrobić. Bo tutaj, podobno gdzieś tu przyprawy są. O, są, dobra, okej. Tutaj. No i muszę teraz olej wyciągać, no. Tam tylko chyba dużo tego nie trzeba. Olej cały czas w torbie na wszelki wypadek. Czasami nie chciał wylać już tutaj. Dobra. No to znów palimy. Teraz. Żeby widział. Razem malutki. Tyci. Coś tam się nagrzewa. Wow! Sporo tego. A to chyba z ryżem jest. No cóż. Tak wygląda, z ryżem. Ale te przyprawy to chyba już można od razu dać. Ups. O, teraz się nie nagrzewa rączka. Widocznie tu trochę do góry szło płomień. A, sypkie są. No. Jeżeli to jest ta ostra papryka, to chyba wystarczy. To tak wygląda. To skoro przestałem gotować,
No tutaj trzeba by ocieplić trochę to powietrze, bo 10 stopni tylko ma te, które wpada, a tymczasem jest na zewnątrz 8, no 9 prawie, tu już 17. Ponieważ nie trzeba tutaj mocno grzać, to wykorzystam do tego świeczki takie grzewania. Wykorzystam świeczki te herbaciane. Żeby one dobrze działały, w ogóle działały, no to muszą być dosyć blisko tego radiatora, który mają grzewać. Tutaj mam coś takiego, taki ruszt. Ten ruszt jest do palenia drewnem. Tutaj będzie drewno się palić w tym, jeżeli będę używał. Zimno. Jeżeli będę używał, ale jeżeli nie będę używał, to po odwróceniu ustawię na tym taką tackę, a na tej tacce będą właśnie te świeczki i będą podgrzewać ruszt. No i właśnie coś takiego teraz zrobię, tak? To jest o tyle dobre, że nie muszę palnika zdejmować, tak? Że ten palnik tam cały czas jest założony. To na palnik po prostu nachodzi. O. I teraz zapalę te świeczki. Gdzieś. Ciekawe. Tam była zapalniczka, musiałem ją gdzieś. No, tutaj jest dobrze. No i teraz ustawiam te świeczki. Nowa zapalniczka. Te stare, które używałem do testów, coś słabo, muszę je jednak wszystkie nowe wziąć, może lepiej. One mają słabe knoty. Oj, inaczej. Może wypróbuję moją świeczkę. O. W takim pojemniku od tego. Gastronomicznym, obciętym, jest taka świeczka z 6 knotami. Zobaczę, czy ona się zmieści tam. To może być... Chyba akurat. Idealnie pod ten. Zobaczymy, jak to będzie się sprawdzać. Knoty za długie, no ale to się spalą. Świeczkę należy w pojemniku wkładać, bo tam się wytwarza duża temperatura i ten się będzie topić. I to będzie topniało wszystko. Tutaj te testy, jak testy robiłem na tych
Ski Lightach to wszystko było, topiło się w środku, cały ten wosk, parafina. No tutaj może mniej się stopi, chociaż może też, w każdym razie chodzi o to, żeby się nie rozlało to tam. Dobra, i teraz spróbujemy włożyć tak, żeby nie zgasić. Chyba nie zgasiłem. Dobrze. Niestety ten termometr mi wysiadł. W domu jak go założyłem, wszystko było ok. Tutaj jakiś error 4 wychodzi. To jest termometr na kominie, który pokazuje temperaturę wylotu spalin. Ciekawe. Dlaczego? Dobra. Na razie schowamy. No to zobaczmy, co tutaj nagotowałem. No, odgrzałem. Same warzywa. Tutaj prawie w ogóle nie ma tego mięsa. No ale całe szczęście, że jakieś przyprawy są. No, może być w zasadzie. Na szczęście pieczywo dobre kupiłem i dobre piwo. Więc dodatki załatwią sprawę. Dobrze, bo tutaj stąd widzę postępy w ładowaniu się baterii w rowerze. Już chyba 4 kreski są z 5. Nieźle, bo wyczerpałem do 2 baterii. Tylko 2 z 5 zostały paski, więc zasięg, że tak powiem, tego zestawu z tymi bateriami to sądzę, że gdzieś około 60 km. Oczywiście bez ładowania. Okulary padły od tego. W sumie to dobry czas miałem, bo byłem tu gdzieś 16:10, a ten jechałem chyba o 12, tak? 50 km, 4 godziny 10 minut. No to nieźle. Oczywiście jak na taki zestaw, to nie wiem, 12 km na godzinę, no to
w normalnym, że tak powiem, normalnej jeździe rowerem to żaden wynik, ale tutaj podejrzewam, że ta przyczepa z tym całym bagażem Majdanem to gdzieś koło 200 kg. Mówię również o tym, co mam na rowerze. Wszystkie te narzędzia i tak dalej, bo to dużo tego jest tam. Teraz tych butli z gazem mam 5 do ogrzewania, plus 2 takie małe. No i tego paliwa też jest trochę, bo te świeczki, 100 świeczek tych herbacianych, plus jeszcze te moje 3 takie, to też trochę waży, więc jest dużo więcej. No i piecyk zamontowałem, także myślę, że wszystko razem, ten cały mój Majdan waży około 200 kg. No, powietrze nadmuchuje się o temperaturze 18 stopni. No i tu jest też 18. No niestety tu nie pokazuje temperatury. Nie wiem, czy to od wstrząsów po drodze, ale po prostu wysiadł. Nie jest taki ważny ten, ale dobrze byłoby wiedzieć, chodzi o różnicę, jaka jest tutaj między tymi 2 termometrami, czy wymiana ciepła dobrze przebiega między powietrzem wychodzącym a wchodzącym. Od razu przyjemnie się zrobiło po jedzeniu. Jednak dobre dodatki, nawet kiepskie danie poprawią. No, jak tam ogrzewanie świeczkowe działa? Tu mamy 19,2 stopnia, a tu tylko 18,8. To ciekawe. No, okno nie jest zimne raczej. No, takie chyba jak... No nie, tutaj cieplejsze jest, a to... O nie, takie jak ta ściana. Może troszkę chłodniejsze. No ale jednak podwójne szyby dużo dają. A na zewnątrz ile? O, już tylko 8 stopni. No, jak tam się ładuje? Cik. Cały czas ten chyba ostatni. A ta nie widzę. Muszę przesunąć. Druga bateria to nie widać stopnia naładowania, ale widać, czy ta ładowarka ładuje, czy nie. Jak ładuje, to czerwone światełko się pali, jak skończy, to zapala się zielone, więc muszę przesunąć tak, żebym tutaj widział. I tutaj też będę widział, jak zgaśnie ten wyświetlacz roweru, to znaczy, że naładowało się. Wtedy tam można podłączać te
ładowarki. Więc to teraz relaks. Któraż to godzina? O, 19 dopiero. Myślę, że spać gdzieś koło 22 to jeszcze 3 godziny. Jutro może trochę wcześniej, stąd wyjadę koło 10. No, jutro gdzieś jutro 25 km tylko do przejechania, już bez bicia rekordów. Więc więc chcę wjechać na najwyższy punkt tego odcinka, gdzieś po 20 km będzie, i wtedy tam naładować rower i dojechać na miejsce. I być może tam też będzie, bo tam będzie nad jeziorem będzie wolne miejsce, nie będzie drzew od strony zachodniej, więc można jeszcze trochę będzie doładować rower, tylko że o tej porze roku już dosyć nisko będzie to słońce wieczorem, więc nie wiem, czy tutaj da radę, ale 25 km to nie wyczerpie za mocno baterii, więc myślę, że będzie pełna bateria jak dojadę już. W południe wstanę gdzieś na 2 godziny i prawdopodobnie się naładuję do pełna. Wentylator ogrzewania nawalił. Nie daje w ogóle. Nie działa. Albo wentylator, albo ten regulator. Regulator mam zapasowy, ale wentylatora nie mam zapasowego. A to był taki, kurczę, drogi wentylator, bo on ma bardzo dużą wydajność na łożyskach kulkowych i tak dalej. No nic, trzeba sprawdzić. Ale numer. Tu jest wyłącznik. Ja tutaj wyciągałem te rzeczy i wyłączyłem po prostu
Wyłączyłem ten wentylator. No nic. Trzeba z powrotem zamontować wszystko. Dobrze, że to tylko tak. Bo już myślałem, że będę wracał jutro. No właśnie dziwiło mnie, mówię, taki ten drogi sprzęt, ten wentylator, nie żałowałem, kupiłem taki dobry, że nie powinien się psuć tak szybko. Może zepsuć, ale po wielu godzinach pracy. A nie po 2. Nie bardzo. Dobrze, teraz ustawimy tutaj odpowiednio. No, już się przestraszyłem, że wycieczka ledwo się zaczęła, a już się skończyła. No, bo bez tego wentylatora nie działa ogrzewanie. Te mam zapasowe. Znaczy jeden taki mam zapasowy, bo tutaj jeden mi się zepsuł bardzo szybko. Więc pomyślałem, że trzeba mieć w zapasie. Ale tego to nie. No, przecież taki dobry wentylator nie psuje się od razu. No, tutaj mamy 19,3, a tutaj jest prawie 31 stopni na dół. No dobrze, to teraz z powrotem na półki ten kosze z rzeczami, bo żeby dostać się tam pod tą półkę musiałem je wyciągnąć. Dobra. Jabłka chyba. Jabłka były tutaj. Oj, tylko żebym znowu nie wyłączył. Dobrze. O, jabłka będą stanowić bufor. No, wygląda na to, że ta moja świeczka na długo wystarczy. Tam się tylko stopiło z wierzchu. I cały czas się pali, a niewiele się wypaliło. Gdzieś 19, no gdzieś 19:30 zapaliłem, jest godzina palenia i tam naprawdę mało ubyło. A tutaj jest naprawdę ciepło. Zdejmę to potem. 20 stopni cały czas. Tutaj
No teraz trochę tam przygasło, ale zapaliłem na nowo, bo 3 świeczki zgasły, 3 knoty zgasły, więc podpaliłem je na nowo i teraz się pali znowu, ale coś na razie słabo, to 23 stopnie dopiero daje temperatura, no zobaczymy za jakiś czas, jak znów się to nagrzeje. A tu mamy cały czas 21. Na zewnątrz jest 8. Jedna bateria roweru się już naładowała, jeszcze tylko druga i tam zwinę sprzęt na noc. Spać, bo jest 8:30 już. No, myślę, że do 9 się naładuje to. No, jeszcze czerwona lampka się pali. Czyli ładuje się dopiero. No, dzisiaj pełnia księżyca. Niebo bardzo pogodne. Noc będzie zimna.